Akcja! Punktem wyjścia do jakby stworzenia tej warstwy wizualnej filmu był oczywiście scenariusz. Szukaliśmy świata bogatych ludzi. Natomiast cały czas poszukiwaliśmy filmu, który mógłby nam ułatwić takie znalezienie pewnego kodu do tego filmu. I długo tego filmu nie mogliśmy znaleźć. I któregoś razu znalazłem na mieście plakat. To był film Zmierzch i poszedłem na ten film do kina. Jak zobaczyłem ten film mi się bardzo spodobał. Zrozumiałem, że ten film operuje kodem, który rozumieją młodzi ludzie. W związku z tym ten film stał się inspiracją dla nas. Bardzo dużo z tego filmu stało się podstawą myślenia w ogóle o tworzeniu warstwy wizualnej w Sali Samobójców. Myśleliśmy o kolorze, myśleliśmy o pewnej takiej wampiryczności naszych postaci, takich pozbawionych emocji. Myśleliśmy o make-upie. Te rzeczy przeniknęły do naszego filmu. Słyszę cię, jak oddychasz. Na stop! Osobowość młodego reżysera jest tutaj bardzo taka definitywna. Pracował nad tym filmem 3 lata i warto było tyle pracy włożyć. Myśmy się wszyscy temu projektowi naprawdę oddali. Janek nas pociągnął za sobą. Jest jakąś aż przedziwną. Nie wiem, jak on to zrobił, bo on jest dosyć bezwzględny, Janek. Janek jest dosyć bezwzględny, jest delikatny, ale jest bardzo uparty. I jak kazał nam grać enty, 10, nie wiem który, to myśmy grali te 38 dubli. Myśmy grali 38 i gdyby kazał nam następne 15 zagrać, to byśmy zagrali. Wiedzieliśmy od początku, że muzyka będzie bardzo ważnym elementem tego filmu, bo ta muzyka, która jest w rzeczywistości, której pozwalają się młodzi bohaterowie, ale także w tej rzeczywistości internetu, w tym świecie właśnie cyfrowym, gdzie też bardzo dużo jest dźwięków muzyki. Chcieliśmy jakby oddać taką całościową wizję świata w muzyce. W związku z tym jest również w ścieżce dźwiękowej zespół Billy Talent, jest także Stereo Total i bardzo dużo ciekawej muzyki. Cała struktura tego filmu to jest takie trochę właśnie przejście od takiego klasycznego opowiadania fabuły do, tak jak wchodzimy w wirtualny świat, tak samo wchodzimy gdzieś głęboko w głowę tych bohaterów i myślę, że Jankowi się to świetnie udało właśnie też jakby w języku całego filmu. Zależało nam na tym, żeby ten film miał taką swoją połyskliwość, żeby miał swoją lekkość, żeby nie miał ciężkości, żeby trafiał też do nastolatków, do młodych ludzi. I zależało nam na tym, żeby operować takim językiem nowoczesności w tym filmie, żeby to wszystko było piękne, żeby to było ładne. I to był taki punkt startowy. To nie jest film robiony z pozycji paternalistycznych, z pozycji kogoś, kto wszystko wie, z pozycji dorosłej. Jest to film zrobiony z pozycji młodego odbiorcy. Film, który jest w jego imieniu robiony, a jednocześnie może być to film dla rodziców. Tworząc Salę Samobójców chcieliśmy tak naprawdę, żeby to był film oryginalny, nowy, taki jakiego jeszcze w Polsce i na świecie nie było. Film intrygujący, fascynujący, no i mamy nadzieję, że nam się to po prostu udało. Ten film jest opowiedziany z przejęciem i nie manipuluje widzem. To jest jego wielką wartością, ponieważ te pułapki czekają na każdego twórcę. Myślę, że to film niezwykle emocjonalny, że w pewnym momencie, jak już chwyci za gardło, to już nie odpuszcza. Końcówki tego filmu, muszę przyznać, nie widziałam, bo tak płakałam, że to mi się zamazało trochę. Witam cię w Sali Samobójców, Dominik. Oni mnie przyjęli do siebie jak rodzina. Ci ludzie są dla ciebie jak rodzina? Masz ich przestraszyć.
jest normalny, zdrowy chłopiec.